I zapraszamy na kolejną podróż w głąb siebie, zapraszamy na kolejne doznania i na kolejne doświadczenia. Witamy i życzymy powodzenia. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam na imię Mariusz. Miałem być razem z żoną, ale że mamy stanowisko, to żona została na stanowisku i powiedziała, że sobie sam poradzę z komunikacją serca. Także jeżeli ktoś by chciał poznać, to zapraszam. Tam blisko parkingu mamy swoje stoisko. Słuchajcie, przejdziemy do dużo większych energii, dużo subtelniejszych, tych wewnętrznych, czyli do serca. Tak jak tutaj mieliśmy energię zewnętrzną, podświadomą, to chcemy wejść w energię ducha i zrozumieć serce. Ja się nazywam Mariusz Bioskowski, słuchajcie, od 20 lat prowadzę razem z żoną Fundację Świadomość Ziemi. Do nas w tej komunikacji serca przemówiła Matka Ziemia, kosmos, duch ludzkości i powiedział: macie swoje zadanie, misję tu na Ziemi. Oczyszczać, sprowadzać nowe kody, działać w sferach duchowo-energetycznych. I my to robimy od 20 lat, nieprzerwanie, z mniejszą, większą intensywnością, ale jest to nasza taka pasja, misja i dzięki temu też poprzez fundację poznałem tysiące wspaniałych ludzi. Janusza Zagórskiego znam od też ponad 20 lat, Harmonię Pierwsze i tak dalej. Także to wszystko gdzieś się zazębia. Ale chcę Wam dzisiaj pójść w tą stronę, słuchajcie, komunikacji z własnym sercem. Ona jest bardzo istotna. My pracujemy też z żoną na takich, wiecie, bardzo duchowych, energetycznych poziomach. Jesteśmy też naturopatami, uzdrowicielami duchowymi, bioenergoterapeutami. No bardzo długa lista przez te kilkadziesiąt lat już praktycznie pracy. Ale nadal naszym głównym klientem jest Ziemia, ludzkość i kosmos. I to jest podstawa, słuchajcie. Ale wracając do tematu właśnie tego serca, jak ja pracuję z klientami, to bardzo często jak wchodzę na duchowe wibracje i dotykam też słowa duch, jak powiem tam jeszcze Jezus, czy coś takiego, anioł stróż, to wiele ludzi jest tak pokieleszowanych przez wcielenia, przez w ogóle to, co się dzieje i przez religię, że nie chce w ogóle słyszeć o duchu. Jak już dopuszcza energię, ja wtedy przechodzę na język serca. Słuchaj się w swoje serce. Posłuchaj swojego serca, co mówi do ciebie serce. I wtedy u większości ludzi nawiązuje komunikację. Czyli też jak podróżuję pociągami i dochodzi do jakichś rozmów, słuchajcie, o takich sprawach właśnie, to ja się nie posługuję bardzo wysokim takim językiem ducha, energii, tylko językiem miłości. Serce jest powiązane z miłością. Praktycznie na całym świecie, słuchajcie. Nie ma miejsca, gdzie byśmy się spotkali z ludźmi i praktycznie rzecz biorąc nie powiedzieli miłość, kocham, rozumiem, czuję, współczuję. To są wszystko, jestem Ci wdzięczny, moje serce tak mówi, z serca Cię pozdrawiam. Każdy język to ma. I dlatego komunikacja ze swoim sercem jest w naszym życiu dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy. Bo jeżeli nie będę umiał się wsłuchać w siebie, w swoje serce, w swoje potrzeby, serce jest też synonimem duszy. Poprzez serce wchodzimy na te najwyższe wibracje i możemy dostać odpowiedź taką błyskawiczną, natychmiastową, głęboko z serca. I tego trzeba po prostu się też uczyć. Część potrafimy intuicyjnie, część wiemy, ale też wiemy, jak mocno jesteśmy obarczeni wzorcami, przekonaniami, blokadami naszych rodziców, naszych przodków, naszych bliskich, karmą narodu. To wszystko nas obciąża i bardzo często nie ma tej łatwości komunikacji z sercem. Ale jak patrzymy na serce, ja już tu poruszyłem troszeczkę, to trzeba też wiedzieć, że mamy wielowymiarowe serce. To serce, które bije w nas, które jest pompą dla wielu, tak? Czyli przepompowuje krew, przepompowuje praktycznie rzecz biorąc tlen, środki odżywcze. Ale słuchajcie, mało ludzi wie o tym, że serce pompuje 200 rodzajów krwi. Inną krew o innej biochemii wysyła do trzustki, inną krew o innej biochemii wysyła do wątroby, inną do płuc. To jest magic. Jedno serce, jedno pchnięcie
a 200 biochemii. Różnych w różne miejsca. Skąd serce wie, że tak ma pracować? Skąd wie, co potrzebuje wątroba, co potrzebują nerki, co potrzebuje kostka w stopie? W jaki sposób? Jedna rzecz taka właśnie ciekawa. Druga, która też wchodzi w taką świadomość zbiorową, to słuchajcie, jest to, że serce ma swoje neurony. To jest taka wiedza 30-letnia. Czyli dopiero 30 lat temu odkryto, że serce ma swoje niezależne serce neuronowe. Czyli ma komunikację bezpośrednio z mózgiem, z pominięciem i wie zawsze szybciej, bo serce jest jedno, a półkule mózgowe są dwie. I półkule potrzebują czas na komunikację. A serce ma neurony serca, czyli ma serce serca w postaci układu nerwowego i wie natychmiast. I to jest też wiedza, która wchodzi i już mówi nam na poziomie fizjologicznym, biologicznym, że to nie jest już tylko przepompownia. To jest coś, co czuje, co wie i jak działa. I również za tym poszły, słuchajcie, teraz bardzo modna taka medytacja, koherencja serca-umysł. No to bardzo dużo w tej chwili jest, ale to jest już bardzo pięknie pokazane w tym stylu amerykańskim i bardzo piękna rzecz, ale ja tu pójdę do komunikacji serca z sercem, pominięciem umysłu, bo wtedy dopiero jest serce w pełni. Wtedy trzeba odczytać i tego nie zrobimy mentalem i w większości musimy czuć. Po prostu pójść w czucie. I wiele ludzi mówi, ja czuję. Niektórzy ludzie mówią w tych swoich odczuciach wewnętrznych, ja wiem, ja słyszę, ja rozumiem, ja widzę też obrazy, widzę sercem. I teraz jeżeli tak na to spojrzycie, to słuchajcie, pomyślcie sobie, jak wy czujecie sobie te serce. Czy jest to czucie? Czy to jest jednak wiem? Czy to jest coś, co muszę przetrawić mentalnie i dopiero wtedy wiem, że to jest serce? Zadajcie sobie teraz pytanie. I tak jesteśmy na mini warsztacie. Bardzo prosta rzecz. Energia podąża za uwagą. Jak dotknę serca, okolicy serca, to mój cały układ nerwowy zaczyna iść w tym kierunku. Tam, gdzie dotykamy, to jest dlatego też taka niesamowita rzecz, dotykanie ciała, to tak jak nasze kochanie się, jak jesteśmy w dwójkę, tak? I wtedy się zaczyna dziać magic, że czujemy i tam, gdzie ogarnia nas euforia, tak? Pożądanie, zrozumienie, miłość, bardzo duża empatia do drugiej osoby. To wszystko płynie z serca. I to jest ta rzecz, że jeżeli teraz weźmiemy sobie i poczujemy swoje serce, przyłóżcie ręce do serca, zamknijcie oczy, poczujcie, że jesteście w lesie, śpiewają ptaki, że bije moje serce. Poczujcie, jak bije, spokojnie. Czy ten rytm jest wam znany? I co się was pojawia? Uczucie, wiedzenie, obraz, jakaś mieszanka tego? Spokój. Piękne czucie. W większości technik autorelaksacyjnych dążymy do spokoju. Ktoś chciałby jeszcze powiedzieć, jak poczuł? Wibracje serca. W jaki sposób możesz nazwać? Przyjemne wibracje. Ciepło. I z tym idący spokój, błogość, tak? Coś w tym stylu. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz bardzo ważna. Nauczyć się nazywać swoje odczucia. Ja prowadzę mnóstwo medytacji przez 20 ponad lat. Warsztatów. Jeden z koronnych moich warsztatów to jest nauka komunikacji duchowej, telepatycznej. To jest troszeczkę podobne, ale tam telepatia jest też nastawiona na cały wszechświat, na odbieranie praktycznie od źródła, a w komunikacji ze swoim sercem idziemy do obecności wszechźródła w sobie. Czyli też w dużej jedności, ale jest to skierowane dla bardzo bezpieczny dla mnie poziom, że to jest moje serce, moje życie, moja dusza, moje ciało. Nie szukam informacji na zewnątrz, szukam informacji tylko
wewnątrz i próbuję ją zrozumieć. To daje ogromne poczucie bezpieczeństwa w tych paranaturalnych podróżach. Dlatego zachęcam Was też później, jak to się skończy, do właśnie wsłuchiwania się w serce, po to, żeby bezpiecznie wchodzić później na dalsze i wyższe wibracje i na poszerzanie swojego pola, żebym zawsze wiedział i potrafił być w równowadze, w balansie i mieć tą świadomość, że to miejsce, ten czas, ci ludzie, te też eteryczne obrazy są dla mnie To jest duża pomoc w życiu codziennym, bo słuchajcie, po to się uczymy komunikacji, żeby również tu w doczesności odnajdywać swoje miejsce, swoją misję, swoje zadanie, swoje szczęście i spełnienie. Tutaj to jest. To mi da serce. Jak będę wiedział, że robię to, co robię, mogę być fizycznie zmęczony pracą, pasją, ale w środku będę szczęśliwy, będę spokojny, będę spełniony. Tak? I nie ma wtedy z tym problemu. Także wsłuchiwanie się jest bardzo, bardzo ważne. Co jest ważne też w komunikacji z sercem? Słuchajcie, mówiłem o sercu fizycznym. Posłuchaliśmy jego bicia, jego rytmu, ciepła, tego czym jest, tak? I to już wiemy, że potrafi nam odpowiedzieć w sekundzie, milisekundzie. Jeszcze pytania nie sformułuję, a na pewnym poziomie już będę miał wewnętrzną odpowiedź na to pytanie, pewność, albo będę po prostu wiedział, że mogę zrobić to, co uważam. Pamiętajcie, serce jako synonim miłości daje wolność. Wiele ludzi poszukuje w komunikacji też z istotami, przewodnikami duchowymi, czy tak jak z guru, z mistrzem, nauczycielem, oczekuje, powiedz mi, co mam zrobić. I przerzuca odpowiedzialność za podjęcie decyzji na zewnątrz. I nieważne, czy to jest człowiek fizyczny, czy to jest istota duchowa. A chodzi o to, abyśmy my w życiu podejmowali decyzje z głębi serca. Nie zawsze popularne. Nie zawsze lubiane, bo miłość jest, słuchajcie, nieprzewidywalna. Nigdy nie wie, gdzie nas zaprowadzi, ale miłość czyni dobro. Miłość daje życie i życie jest miłością. To jest bardzo ważne, żeby też zrozumieć w swoim rozwoju duchowym, w swoim rozwoju osobistym, skąd chcemy czerpać inspirację. Kto jest dla nas prawdziwym autorytetem. I mogę wybrać człowieka, mogę wybrać kogoś innego, mogę wybrać przewodnika duchowego, cywilizację też do channelingu i to będzie mój autorytet, ale mówię wam, że największym autorytetem po moich tych wielu tematach jest nadal moje serce, które jest dla mnie synonimem obecności źródła we mnie, jedność ze źródłem. Tak? Czyli wchodzę na poziomy serca energetycznego, serca duchowego, serca kosmosu i serca wszechświata. I mam te wszystkie serca, słuchajcie, w swoim sercu. Tutaj. I pracując nad sobą, żyjąc, rozwijając się, muszę zacząć wprowadzać, słuchajcie, jako człowiek nowej ery, jesteśmy na zlocie, które ma być, mówi o nowej erze, o nowej ziemi, o nowym człowieku. Jaki on ma być? On ma być w pełni zintegrowany ze swoim sercem. I wtedy będą działy się cuda. Wtedy stworzymy nową ziemię. Wtedy stworzymy nową ludzkość. Bo inaczej będziemy się zabijać, tak jak do tej pory, będziemy siebie niszczyć, kochać i nienawidzić. Serce, pamiętajcie, jest jedno. Ono kocha. A my, jako ludzie, jesteśmy dualni. Czyli potrafimy i kochać, i nienawidzić. Błogosławić i przeklinać. To są nasze rzeczy. Każdy z nas to ma. Każdy to ma w myślach, w uczuciach. Nawet jeżeli kultura mu zabroniła mówić, to na to nie jest to, co nie wypłynęło ze mnie. To, co jest we mnie, jest ważne. Bo na poziomie energetycznym ja tym promieniuję. Jeżeli mówimy też o energii, słuchajcie, to trzeba wiedzieć, że są już urządzenia. My łączymy też w naszej drodze, słuchajcie, z żoną rozwój
parazmysłowy z biotechnologiami. Tyle, że biotechnologiami już takimi mega kwantowymi, zaawansowanymi, po to, żeby też umieć weryfikować, tak, w sposób bardzo obiektywny te wibracje, które są znane i jak to działa. I dzięki na przykład tym, że ja współpracuję właśnie jesteśmy i dystrybutorami takich urządzeń też, i terapeutami, szkoleniowcami, ale powiem Wam, że te urządzenia zmusiły mnie na przykład do pracy bardzo dokładnej, bo mi przypominały, komputer mi powiedział, a tak to mi duch powiedział, serce mi powiedziało, to było twarde z zewnątrz. I to powodowało synergię, czyli warto też łączyć metody. Pamiętajcie, warto, ale mieć też świadomość jakości tych metod, zakresu i możliwości ich działania. Czyli działając poprzez serce, w komunikacji serca i ucząc się, trzeba sobie też zadać pytanie, ok, chcę się skomunikować swoim sercem. To co powinienem robić? Czuć je? Niech ktoś powie mi tak i podniesie rękę, kto rozmawiał swoim sercem? No świetnie, słuchajcie, więcej niż myślałem, czyli już jest ta świadomość. Rozmowa na czym polega, słuchajcie? Na dialogu. Tak? Czyli jest pytanie i słuchanie. Tak. Tak, jest różnica, dojdziemy do tego. Intuicja jest zawsze bardzo ciekawym tematem, ale to powiemy, będzie na koniec, parę minut zostawię na pytania i odpowiedzi, tak? I jeżeli wejdziemy do rozmowy, to słuchajcie, ja się witam sercem. Jeden z takich szamańskich rytuałów, które robię już kilkadziesiąt lat, to jest przywitanie 7 kierunków. Czyli witam się na zdrowie. I witam się 7 kierunkami. Wschodu, zachodu, północy, południa, góry, dołu i świętego środka swojego serca. Tak? Tego punktu, który w symbolice wielu starożytnych cywilizacji, tutaj ziemskich, synonimem absolutu jest koło z punktem w środku. Jeżeli to spojrzymy, i ten punkt to jest właśnie tu. On się skupia. I przywitanie tych kierunków to praktycznie rzecz biorąc jest zawsze wsłuchiwanie się. Ja błogosławię prawie codziennie. Nie mówię, że codziennie. Czasami robię wersję ekspresową, bo mam mało czasu. Bo zajmuje to około 5-10 minut, w zależności jak wygląda. Ale jak mam mało czasu, to po prostu staję i idę do punktu serca i błogosławię błyskawicznie wszystkie kierunki. Bo one tu są wszystkie żywioły, tu są wszystkie duchy, tu są wszyscy mieszkańcy świata i wszechświatów. Tu są archetypy zwierząt, tak jak natura do nas przemawia, świetlistych istot i tak dalej. To wszystko znajdziemy. I w ten sposób budujemy w sobie świadomość jedności. Wychodzę z ja, jesteśmy my. Czyli nasze serca biją i to jest nasze serce wspólne. Dlatego Wam mówiłem, że to jest serce moje, serce energetyczne, duchowe, serce ludzkości. I nasze serce oddziaływuje na całe serce Ziemi. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby to rozumieć, że to, że pulsujemy, my wnosimy energetykę. I są już te urządzenia właśnie też do mierzenia energetyki serca i umysłu. I z reguły potęga umysłu jest dużo słabsza od potęgi serca. Z reguły nasz mózg jako człowieka indywidualnego, on promieniuje do pół metra, do 1,5 metra. Nasze serce na pewno promieniuje do 5 metrów, bo na tyle mieli urządzenia. Nic więcej. Czyli cała reszta, czy promieniuje na 100 metrów, na 1000 metrów, to już jest para praktycznie zmysłowe postrzeganie, tak? Ale urządzenia już pokazują kierunek. Większą energetykę ma serce, aniżeli umysł. Czyli warto przeważać szale do serca, aniżeli do umysłu. Zobaczcie, ja teraz mówię w większości, ale w większości na naszych spotkaniach, warsztatach my medytujemy, ćwiczymy i omawiamy ćwiczenia. Bo to jest prawdziwe doświadczenie. Jak ja doświadczę serca, wibracji serca, ciepła z serca, czy będę wiedział,
to jest moje osobiste, głębokie doświadczenie. Ja dzielę się dzisiaj swoim doświadczeniem, żeby wam pokazać, jak to robić. Bardzo krótko, prosto. Ale najważniejsze jest się zająć tym. Nie rozmawiać. To jest rozmowa umysłu. Ale potem przychodzi na rozmowę serca. I przejdziemy teraz dalej. Jak ja się zapytałem, kto rozmawiał i skąd czerpać inspirację, to bardzo ważne jest wsłuchać się w tą inspirację. Tak jak wy teraz mnie słuchacie, to tyle samo trzeba słuchać swojego serca, nauczyć się. I w swoje takie rytuały dnia, swoje praktyki duchowe wprowadzić nawet 5 minut wsłuchiwania się w serce, pozwolić sercu przemówić. Czyli wyłączam myślenia, wyłączam pytania, wyłączam oczekiwania. Co włączam? Włączam serce, pozwalam mu działać. Co się pojawi? To są bardzo proste metody. Pewnie może też słyszeliście na przykład o metodzie Soul Body Fusion, tak? Połączenie ciała z duszą. Prosta metoda. Usiąść, nic nie robić. I po paru minutach znowu przejść do dalszego tematu i pogłębić to. I z reguły nie zniechęcać się. Słuchajcie, kwintesencją, nawet tak się uśmiechnąłem też, bo wynajmujemy apartament i tam pani, która praktycznie tutaj w Sobótce udostępnia go, bardzo doświadczona, w ciągu paru lat pochowała, jak powiedziała, 9 najbliższych osób. Tak? I sama se z tym radzi i wyszła i powiedziała, z jej doświadczenia najważniejsza jest samodyscyplina, żeby się podnieść po takim czymś. Muszę to zrobić, muszę żyć, ja jeszcze żyję, mam działać. Mimo że mi odeszli najbliżsi, to nie oznacza, że nie ma Boga jakby w takim temacie, tylko że tak się życie toczy. I moje doświadczenie też mówi o konsekwencji i ilości samodyscyplinie w pracy z sercem. Tam musimy użyć też umysł, wolę, żeby jednak chcieć słuchać serca. Czyli potrzebujemy tego. I to jest bardzo ważne. Nie zniechęcajcie się, jeżeli to szybko wam nie pójdzie, bo efekty przyjdą. Zrobimy następne takie ćwiczenie, bardzo proste, żeby sobie podziałać.